Obejrzymy sobie dzisiaj materiał, proszę ja was, z Diablo 3.pl kanału. Diablo 4 kulisy, Sanktuarium 5 dni temu opublikowany. Ja tego nie widziałem, także żebyśmy się wkręcili troszeczkę. Zobaczmy, co nam przygotowali. Momencik, drogi widzów. Sponsorem materiału jest Instant Gaming, sklep z licencjonowanymi kluczami do gier na wszystkie platformy w najlepszych cenach. Wpisz to, czego szukasz i przekonaj się sam. Polecam także wziąć udział w marcowym giveawayu, gdzie możecie wygrać dowolną grę. Wszystkie linki zostawiam w opisie. A teraz wracajmy do materiału. Sanctuary is the world in which the story of Diablo takes place, and it's the battleground for the souls of humanity and the fight between angels and demons. Sanctuary is a vast world, and there'll always be something new in every area, like hordes of enemies, safe haven towns, resources to gather, events, quests, and more. We wanted to bring Diablo 4 artistically more back towards like Diablo 2, the much darker style. No i to jest, dla mnie to jest osobiście git, że oni chcą wrócić sobie do klimatów Diablo 2 bardziej niż trójki, bo w trójce to było jednak trochę za cukierkowe. A na ten moment i tak będzie wiadomo chyba tylko akt pierwszy, jak będzie wyglądał. Jeszcze pozostaje akt drugi, bo w trójce też akt pierwszy był mroczny, a potem im dalej, tym było gorzej, no nie? Znaczy gorzej, cukierkowo bardziej. Each of the regions has its own kind of flavor and ambient life. We take a lot of influence from what our concept artists give us, and I know they take a lot of influence from real life. Okej, fajnie. There's Kyrgyzstan, which is the sort of desert. No i to taki właśnie jak drugi akt z trójeczki, no nie? Skosglen, which is inspired by Scotland. Fractured Peaks is inspired by the Carpathian Mountains. The Dry Steppes is sort of our mountainous desert region, and Hawazar is the swampy region of the south. Whether you're on a mount or on foot, it's a joy to go from one region to the next. Also, the region transitions are really beautiful and stunning to see. Making sure that it felt sort of geologically No true graficznie musi być was really important. lepiej niż w trójeczce, nie? Ale atmosfera ważna, żeby była utrzymana takiej mroczniejszej dwójeczki. So you can actually see the snow melting in Fractured Peaks through waterfalls, entering into Hawazar and entering the large basin that fills Hawazar with all of the swamp water. We had all the different environments in the overworld, and we tried to make sure there was some parity with those in the dungeons. We have dungeons that are flooded, and there's like moss everywhere. It very much fits in with that Skosglen environment. Kyrgyzstan is all desert, so we have dungeons filled with sand. All the dungeons are particularly placed to make sure that they feel Ciekaw like jestem, jak this będzie is z a tymi thing that could dungeonami. be in this part of the world. It W sumie fits czy one nie będą belongs za bardzo here. jakby powtarzane, czy się za szybko nie znudzą, nie? We definitely redesigned some of the monsters. For example, the Fallen family has gone through a major redesign to make them feel more Są grim, i w a little dwójce one były i w scarier, trójce chyba darker, też te to stworki. match the tone of Diablo 4. Monster families are a way to describe the group of monsters that create a combat experience. So a lot of times they'll be brutes and swarmers, melee or casters, and that's the term that we use to sum up the vampires or the drowned or the undead. And all of them have unique abilities, but they all synchronize together. They bolster each other and improve how they work on the battlefield, so that every time Ciekaw jestem, jak będą zaprezentowane te, znaczy jak będą wizualnie wyglądały spele wszystkie, bo to jest dla mnie na jeden z ważniejszych aspektów. W Lost Arku właśnie było to fajnie przedstawione i dlatego walka była soczysta, nie? Między innymi dlatego Perfexa mi się to nie podoba, bo to jest takie... Each of the regions has its own kind of flavor, and it's pretty exciting to discover. We have some really cool new snake men, the Nangari. We've seen snake men in Diablo before, but these guys are just really twisted amalgamations of multiple snake heads, even human body parts. We have skeletons, we have undead, we have ghosts, all the things that you would expect to find from a Diablo. Czekajcie, ten bossik... Nie wiem, czy to jest World Boss, czy nie, ale on mi przypomina tego z drugiego aktu, z Diablo trójki na samym końcu. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, jak patrzę. It's a giant spider that attaches to a corpse and then puppets it at you, and when you kill it, it Puppet explodes Master. with tons of baby spiders, and then those little spiders come after you, and I feel slightly guilty about traumatizing a lot of people with it. We also have... Czy jest na czacie ktoś, kto ma arachnofobię na przykład? No nie wiem, załóżmy, że macie arachnofobię i gracie, nie wiem, no w Diablo czy tam w Devourerze też, jak graliśmy, był ten bossik taki, nie?
który był tam pająkiem. I pamiętam, że jedna osoba pisała, że nie może na to patrzeć, była tam nawet funkcja wyłączenia jakby. Nie wiem, czy zmiany tego bossa wtedy, no, ale balibyście się grać na przykład w Diablo przez to, że jak są potwory, są takie pająki na przykład? Obrzucałoby to was? We have much longer, sort of narrative heavy side quests, and we have some shorter side quests, so you never feel like you're always doing the same thing. The pacing is always a little bit different. One of the things that I really loved about our announcement was the By 3 They Come cinematic. I was able to build a quest where you actually get to go to those places. You get to go to the town. You get to go inside the chapel. And I work with some incredible dungeon designers. No dobra, no to taka jakby kwintesencja samego no, open worlda całego, no. No fajny smaczek, że można sobie wejść do jakiejś tam lokacji, która była na jakimś tam filmiku, nie? Tutaj chyba Lilith przywoływali. Sometimes it's kind of nice to just walk places, because that's a lot of the times when you see these little events. You might find a demonic altar that you need to feed your blood to summon demons, to then defeat for all of their loot. You might find a ghost child who's trying to find the remains of their parents. No okej, no to zadania jakieś poboczne, czy tam te dynamiczne eventy, które kurde... No nie wiem, no to wydaje mi się, że to było. No idziecie sobie, musicie komuś pomóc, czy tam macie... W trójce też były takie ołtarze, tam te skrzynie, że trzeba było ileś tam fal wrogów pokonać, się otwierała skrzynka. No to czy to się aż tak różni, że wchodzicie w kółko? Bo on tam tak powiedział, że trzeba napełnić krwią, nie? My favorite is this one called Endless Gates. It's got these teleporters, and these teleporters actually take you to other dungeons, so you'll end up in a cave, a crypt, or one of the ancients. And every time you go in, it's designed to change. Za każdym razem będą inne. I to jest właśnie to, co w trójce powinno być też od samego początku i czego nie było, że lokacje macie, bo w trójce tak jest, nie? Losowo, randomowo generowane te wszystkie no mapki, za każdym razem jak wejdziecie do gry i wyjdziecie, tak? To się generuje cały ten no świat, czy dana lokacja na nowo i za każdym razem jest inna, a w trójce było tak, że to było flat, no, że było stałe po prostu, nie? I fajnie, że tu od startu będą jakieś dungeony, które będą losowo generowane. Wygląda jakby wyciągnęli wnioski po tych 10 latach i to, co wychodziło źle w trójce na start, od razu tutaj zaimplementowali poprawkę tego, nie? We've really crafted the world to feel like there's always something just around the corner to find. Wiele razy, co ja słyszałem, praktycznie każda gra, deweloperzy w każdej grze mówią, że zaprojektowali coś tak ciekawego, że na każdym kroku, gdzie nie zajrzycie, to będzie. It's a very immersive experience. What I love about it is that you can go in a direction and you might be searching for a particular quest or ja pamiętam, jak w trójce pierwsze trailery jak wychodziły, to a propos tego, jak się wspinała teraz postać na górę, nie? Była pokazana wielopoziomowość danej lokacji, można było sobie barbarzyńcy zyskakiwać, na przykład jakąś umiejętnością. No summa summarum w trójce już to zniknęło i nie było, nie? Na finalnej wersji. Nawet w becie już tego nie było wtedy, pamiętam. It's been created to feel full of things to encounter, full of secrets to discover, full of characters to interact with, full of stories to find. We have these altars to Lilith that if you can find them, they will give you a permanent buff to all of your characters across the game. There are tons of them hidden everywhere. Okej. No to jest spoko, bo to jest przypisywane wtedy do konta coś na zasadzie, nie wiem, no jak w MMO jakieś macie, nie wiem, achievement na jednej postaci zrobicie, no w tym wypadku nie achievement, bo jakaś znajdźka, zrobicie achievement, nie wiem, dostajecie jakiegoś mountain, to już na wszystkich postaciach to jest, no. Czy tam latanie w jakiejś zonie, każda postać to ma. No i okej, to jest to, co ja mówiłem właśnie, że wczesny dostęp jest 17-19 marca, beta dla osób, które zamówiły sobie wersję Deluxe, tak, czyli tą nieco droższą, a 24-26 dla wszystkich i będziemy sobie 17 marca grać, oczywiście.